Pomaganie to jest sama przyjemność. Z mojej strony oczywiście. Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Grymasny i trzeci odcinek z serii Kroniki Myrtany Archolos. Świetny mod, jeden z najlepszych do Gotika drugiego. Mówię jeden, bo nie grałem we wszystkie, nie chcę mówić, że to jest kompletnie najlepszy mod, ale na pewno jeden z najlepszych ever, jaki kiedykolwiek powstał. Chciałem przeczytać na początku parę komentarzy z ostatnich odcinków, żebyście czuli, że jestem z wami podczas tej serii. Pod drugim odcinkiem pod tytułem Sielanka Kozilow napisał: super odcineczek, dzięki mordo, jest to duże wsparcie, szczególnie mentalne dla mnie. Kiedy czuję, że to co robię nie ma sensu, chodzę i widząc takie komentarze mocno się motywuję do nagrywania kolejnych odcinków. Siemano Leszczu, kroniki z rana jak śmietana, napisał Marek Zatoński. Dziękuję bardzo Leszczyński. Marku, miłego wieczoru czy tam dnia, zależy o której to porze oglądasz. Fajnie, że cały czas komentujesz. Tutaj jest najwięcej komentarzy i mistrzem, jeżeli chodzi o te komentarze, jest oczywiście Duxi, ziomeczek, który dał mi parę konkretnych rad. Napisał tak: polecam ci gorąco uzbierać trochę siana i nauczyć się myślistwa. Zaczynając od skórowania i pozyskiwania kłów i pazurów, wszystkiego nauczy cię Markus. Możesz go znaleźć zaraz za bramą, którą szedłeś z Jordianem. Z tym leszczem? Trzymaj się murów, a bez problemu do niego trafisz. Pamiętam gdzie jest ten ziomuś, bo wcześniej też się uczyłem myślistwa. Kupuję też kły i pazury, które na start dadzą ci spory boost gotówki. Dodatkowo w domu Albyna w kuchni po lewo od wejścia jest kucharka. Zanim do niej pójdziesz, uzbieraj kilka sztuk, 4-5 mięsa dzika. Możesz jej później dostarczać ugotowane przez siebie posiłki, za które da ci hajsik. Ale przyjmuję tylko po jednej sztuce każdego dania, więc się nie rozpędzaj. Przepisy kupisz chociażby u Bastiana, rzeźnika i pasterza. To dobry zastrzyk gotówki na początek. Na tablicy ogłoszeń powinno być ogłoszenie zapotrzebowania Kardena na skóry, które możesz mu opchnąć drożej niż w przypadku normalnego handlu. I to są konkretne rady i tego właśnie potrzebowałem. Co do gulaszu Marty masz 3 opcje. Kupujesz go od niej, czego nie poleca. Duxi zabierasz z kuchni i nie dajesz się złapać, co poleca. Jak ci się nie śpieszy, jeśli nie chcesz się uczyć alchemii, to nie powinno ci się śpieszyć. Możesz robić questy na wsi i po jakimś czasie Marta uzna, że za dużo zrobiłeś i da ci ten bigos. A nie gulasz? Tyle ode mnie na początek. Mordo z fartem. Z farcikiem, mordeczko. 3 minuty, ale warto było przeczytać zarówno twoje komentarze, jak i innych wspierających, bo oczywiście wspierający widzą te filmy w pierwszej kolejności i pierwsi je komentują. Jeśli, drogi widzu, chcesz dołączyć do wspierających, no to potrzebny link znajdziesz w opisie. Jak nie, no to przez kanał. Jest tam bardzo prosta opcja. Płacacie 5, subskrypcja co miesiąc i macie wcześniej filmy. Myślę, że wydatek nie jest duży proporcjonalnie do tego, jakie są nagrody. Jeżeli ktoś i tak ogląda mój kanał i nie chce czekać na przykład od wtorku do czwartku na odcinek, no to polecam serdecznie spróbować. Kolejne rady dawał też mi na Discordzie Kotlet. Nie mogę ich teraz wygrzebać, ale generalnie to pisał, że jestem leszczem. Ale ja obiecałem sobie, że tą serię przejdę na poważnie. Przejdę ją inaczej niż do tej pory, nie będę wyzywał NPC-ów. O sobie nic nie mówiłem. Zajrzę sobie tutaj do dziennika, w którym jest napisane, że musimy odnaleźć Rolfa. Mamy 3 prace alchemika, a wśród nich w ramach kolejnego testu mam podkraść Marcie pełen garnek gulaszu i przynieść go Lokwarowi. Oczywiście powinienem zrobić to po cichu, coś czuję, że nie będzie to łatwe zadanie. Oczywiście, że nie będzie. Muszę wrócić do Lokwara z potrzebnymi składnikami, to na pewno. Gdy załatwimy sprawy w lesie, to żeśmy się na cmentarzu spotkali z Jordianem. I odnaleźć trzeba Rolfa. Młody, chuderlawy chłopak ze spiętymi włosami, ubrany w typowy wiejski strój bez rękawów. Okej, ja sobie coś jeszcze tutaj przegryzę. Staram się przegryźć coś takiego, żeby nie stracić na tym. Każdy już o tym wie. Tak wracając do Kotleta, no to Kotlet dawał mi bardzo dużo rad cennych, ale ogólnie to był zły chyba na to, jak przechodzę grę. Pamiętajcie, że ja przechodzę ją w taki sposób. To nie oznacza, że wy też musicie, albo że ja nie wiem, robię tu jakiś poradnik. Gram po swojemu, jeżeli zrobię jakąś gafę, no to ja będę się z nią mierzył. No nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć więcej na ten temat. Czy komukolwiek z was by się chciało siedzieć 3 godziny i instalować jakieś pluginy, żeby coś działało, skoro już działa?
Naprawdę są wśród was oglądający podobni do Kotleta, którzy uważają, że ja tego nie sprawdziłem, że ja zainstalowałem od razu te pluginy, a potem wszedłem do gry. Zastanówmy się. Moi drodzy, jeżeli ktoś z was naprawdę tutaj taki jest, to pozdrawiam serdecznie. Bez właściwego klucza To nigdy nie udało tego się nie też. otworzę. Czego raczej? Czego nie udało się też zrealizować, no to czytania tych dialogów. Na początku byli chętni, a później się okazało, że no ten pomysł Kotleta jest dobry, ale do dialogów, niekoniecznie do książek. Trochę była między nami w tej kwestii rozbieżność. Kotlet, tak czy siak, jesteś jednym z największych kozaków u mnie na kanale i czego byś nie powiedział, ja nie będę cię wyzywał, chyba że dla żartów, nie dam ci się sprowokować. Jesteś lepszym graczem ode mnie, lepszym graczem Kronik i tyle. I pozdro mordo i mam nadzieję, że się widzimy pod kolejnym odcinkiem. Ja porozmawiam sobie z tym oto magiem, który ma interesujący kostur. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już sam ocenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Kilka godzin to dużo, jeżeli mówimy o życiu Jorna, ale okej. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokwarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Pod żadnym pozorem nie powinien drapać tych ran. No, Tak powiedział Lokwar? No dobrze, przekażemy to twojemu bratu, jak się obudzi. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. no a kto miał nas tego nauczyć, Chyba mordo? nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Rybcie, Chodź, rybcie. znam miejsce, gdzie dobrze biorą. O kurczę, od razu mi się seria przypomniała z Fable'a i rybcie, rybcie. To jest dobry modzik, naprawdę. Wczuwam się. Choć mam jeszcze parę spraw do załatwienia, więc nie wiem, co ten kurt ode mnie oczekuje. Czemu on mnie chciał od razu na te rybcie, rybcie ściągnąć. Mam nadzieję, że w ten sposób sobie niczego nie zablokuję. Ale widzę tutaj jakieś fajne przejście, którym chyba nie właziłem. I witaj, kurcie. Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. Pokaż, pokaż, towarzyszu. Którym ja wyłączałem kamerkę? Muszę to zweryfikować. Czy tym? Tak jest. Jorn Teraz będzie zdążył lepiej. mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Lądram. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? Miałem nadzieję w końcu nauczyć się poprawnej walki mieczem. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Lądram. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali?
Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. I jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża Tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć. Więc czasami coś komuś dostarczę, komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna. Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. No okej. To już wiem, co jest 5 i co jest grane. Już wiem, że muszę iść do Albyna. Ale zanim to zrobię, w końcu zacznę zwiedzać tę wioskę, bo ostatnio miałem trochę za mało czasu, żeby tutaj polatać i sobie wszystko na spokojnie obadać. A bardzo chętnie to zrobię, zajrzę w każdy możliwy kąt. Taki ma być ten gameplay. Naprawdę, jeżeli się chce poznać grę, to trzeba troszkę wyłożyć na to czasu. Podobnie miałem z pozostałymi gotikami, to nie jest tak, że to dotyczy tylko i wyłącznie Archolos, bo miałem też tak z gotikiem 2 Noc Kruka. Myślałem, że moja wiedza na temat pierwszych 2 gotików jest duża, do momentu, aż naprawdę nie przyszło mi opowiadać o tym gotiku i wtedy się okazało, że muszę sobie nadrobić dużo gotika drugiego, gdzie różnice były kolosalne, gdzie po przejściu tego gotika tak konkretnie, nie na poziomie na zasadzie, aby przejść i zapomnieć, wiele różnic było między tym, co zapamiętałem, a tym, co było w rzeczywistości. Rasko jakiś smutny siedzi, może zaczniemy te eksplorowanie Jak leci? świata od niego. A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi, skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? Mógłby być problem. Mogę tutaj wejść do chaty, czy mnie zaatakujesz? Nie, na razie mnie nie atakuje. W którymś z tych łóżek była rzecz skitrana, ale o niej się pewnie dowiem dopiero później. Może to nie było te łóżko? Jak ja mogę nie wiedzieć? Pewnie kotlet już tam smaruje na Discordzie odpowiedź. Ja też was zapraszam serdecznie do Discorda, żebyśmy sobie Czego tu podyskutowali. szukasz? Odejdź. Już, No spokojnie. proszę, jednak można. Nie rozumiecie, że ja czerpię teraz fan z gry, Widzisz, to nie było takie trudne. a do niego należy właśnie między innymi robienie głupich rzeczy. Najlepiej się gra w gry, kiedy jest się nubaskiem, kiedy wie się wszystko na temat którejś produkcji, tak jak ja wiem na temat, myślę, Gotika pierwszego, może nie drugiego, bo tam na przykład się nie znam na alchemii i na otwieraniu zamków też nie. To już znając wiele aspektów Gotika pierwszego, do tego stopnia, że niektóre skrzynie otwieram z pamięci, ta gra nie jest tak interesująca jak granie w grę, której nie znam, tak? Tutaj jestem ciekawy świata, tutaj sobie wszystko mogę obadać, wszystko mnie interesuje, wszystko mnie ciekawi, każda postać mi się wydaje dobra. No też moje odniesienie też do Fabio i do tego, że mimo tego, że to totalny burak, któremu należą się bęcki, no to ma umieć czystą kartę w tym gameplayu
Jeszcze go nie poznałem. Nie wiem, co się stanie. Czy historia się dużo będzie różnić, jeśli dołączę do straży, a ta niepewność mnie nakręca do dalszego grania. Wiem, że to może być dla was niezrozumiałe, ale tak jest. Pamiętam tylko, że bardzo łatwo tutaj w czapencję dostać. A z topielcami jeszcze powalczę, także Duxi, mam nadzieję, że wybaczysz mi to, że na razie nie zastosuję się do twojej rady, no chyba, że tej dotyczącej Marty i ukradzionego gulaszu. Moja kobieta, też Marta, też robi świetny gulasz. Czy to przypadek? Nie sądzę, nikt się ze mną nie kontaktował z Kronik oczywiście. Nie wiedzą pewnie twórcy, że ktoś taki jak ja istnieje. A jak wiedzą i zobaczyli, jak używam na co drugim przeciwniku w Kronikach w HD w 2025 roku słowa leszczu, to pewnie im się odechciało. Chciałbym dwuręką sobie przejść tę grę. Dlatego też te wybory u Kurta takie, a nie inne. Na siłę, na dwurękę. Nie wiem nawet, czy dużo jest broni tutaj dwuręcznych. Zawsze mnie w tych informacjach wyprzedza ktoś. Teraz na przykład pamiętam, nagrywałem niedawno serię z Mrocznych Tajemnic i właśnie dostałem informację od któregoś z widzów, chyba od Kremowego Tadeusza, że szkoda, że w dwurękę nie poszedłem, bo jest tam bardzo dużo broni pod dwurękę później i to kozackich broni, także warto by było to rozważyć. No i faktycznie później zagrałem pod dwurękę. się cieszę, że zmieniłem ten build. Jeszcze w porę, dopóki było mnie na to stać, bo później mógłbym mieć spowodowane przez to jakieś tam problemy. Często zapisuję, bo boję się jakiegoś laga. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. O kurczę. Nie, to ty spadaj. Wiesz, to zależy od tego, co masz na myśli. Mam Może się na dogadamy. myśli to, że potrzebuję chłopa, który by mi pomógł z pracami domowymi. Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego posprzątać. A tu jeszcze obiad trzeba przygotować i pola doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? Jasne, że chcę. Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz. A i mi bardzo to pomoże. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą, zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Oj, chętnie bym ci zupkę pomogę. zjadł. Och, dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. Proszę, masz tu miotłę. Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. O kurczę. Mam nadzieję, że mnie tam ta kobieta nie przeszpili na małe co nieco. Otworzę sobie tylko te mieszki, w których brzęczy parę monet, bo później mi się ich dużo nazbiera, a ja będę chodził i narzekał, że nie mam w ogóle monety. Bardziej by mnie interesował ten przepis na tą zupkę. Gdzieś tu mam miotełkę? Jest miotełka. To już chyba druga, którą mam. Nie wiem co z tamtą zrobiłem. Ale trzeba się wziąć za robotę ewidentnie w tym odcinku. Nie przeszkadza mi to. Ciekawe też jak z kradzieżami, czy jest tutaj coś cennego, co mogę zawinąć. Ale po takiej podróży i w ogóle po tych wszystkich sytuacjach Marvina, to on też raczej chętnie by sięgnął po właśnie jakąś zupkę ciepłą na warzywkach. Tutaj też trzeba zamieść. Mam nadzieję, że chłop nie wróci z pola i nie pomyśli, że ja coś tutaj kombinowałem. Nie znam się na otwieraniu zamków. Ciekawe jak będzie z nauką. Bo też dostałem informację, że jeżeli się pójdzie z Jornem, no to on za darmo uczy tego właśnie otwierania zamków. O, mam drugą miotłę. A, jak używam, to one mi się rozsuwają, no tak.
Ale o tym wiedziałem, specjalnie podjąłem inne wybory. Jedyną gafę, jaką zrobiłem, to to, że nie zauważyłem, że Maven się rozgląda. Tutaj Kotlet ma 100% rację. Ale też, moi drodzy, czy o to chodzi, żeby wszystko od razu zauważać? No wydaje mi się, że nie. O kurczę, farmer wrócił, a ja w sypialni. Dobra. Muszę sobie to wczytać. Dobrze zapisałem. Szczotka nie jest warta tego, żeby się bić z farmerem. Chyba, że to jest jakaś giga ultra szczotka na nosa. Aleś kicnął. Farmer wrócił, młody chłopak, przystojny w dodatku, robi tutaj coś w sypialni. Oby nie pomyślał, że było tutaj coś więcej, coś niestosownego. Choć wydaje mi się, że jeżeli ona potrzebuje chłopa, to również do tego, aby ktoś jej te grządki przekopał, że tak powiem. I boję się tej reakcji, zobaczymy. Co słychać? Czy tutaj jest jeszcze coś do pozamiatania? Farmer się do mnie nie odzywa. Nie, ona i on nic mi tutaj nie mówią. Może w progu chaty? O, tak, w progu chaty jeszcze jest do pozamiatania. O, widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie popasz. Jest jeszcze gorąca. Jeszcze poczekam z tą zupą. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni, ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Tak, tak. Proszę. Oczywiście. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Pomaganie to jest sama przyjemność. Z mojej strony oczywiście. Choć osobiście raczej nie wszedłbym do obcej baby do domu i jej nie pozamiatał. Jeżeli wśród oglądających jest jakaś dziewczyna, która pomyślała teraz: halo, Grymasny, słuchaj, ja ci tutaj zupę ugotuję, weź mi pozamiataj. Przykro mi, kochana, ale nie dam rady. Ale nie mogę, bo muszę się skupić na robocie, na nagrywaniu. A poza tym ja już mam swoją lady, dla której chętnie pozamiatam i dla której popracuję w polu, jak będzie trzeba. Godzina 15, Wigilia, a ja gram w Kroniki. Czy można sobie wyobrazić jakoś lepsze święta? Myślę, że nie. Każde święta kojarzą mi się z przechodzeniem Gotika, ale te wyjątkowo. Te wyjątkowo już będę pamiętał zawsze, że grałem sobie w Kroniczki i w Gothic Reworked podczas świąt 2025 roku. Kiedyś może spotkamy się na jakimś piwie w 2040, 2035 i Kremowy powie: słuchaj, albo może już Kotlet wtedy, bo już będzie mógł piwo legalnie kupować. Powie tak: słuchaj, a pamiętasz, jak przechodziłeś Kroniki w 2025? Ja powiem: nie kojarzę, stary, to było tyle czasu temu. Kroniki, no wiesz, taki mod był kiedyś do Gotika popularny. A, już wiem, który. No to jak przechodziłeś tego moda, to nie zauważyłeś, kurczę, że jeden z NPC-ów się na ciebie krzywo patrzył. A, tak, jaki NPC? No tam w Silbach. Tam taka wioska była malownicza. A, dobra, kojarzę. Może kiedyś między nami dojdzie do takiej rozmowy. A ja przy okazji chcę sobie tutaj zarzucić wędkę. Korzystać z tego, że jest tutaj coś do wyłowienia. Chcę klikać to. Nawet jedna rybcia gruba, to jest coś. Quick save. I naprawdę czuję się świetnie ogrywając tego moda. Nie czułem się tak za pierwszym razem. Co słychać? Chcesz w łeb, czy w końcu sobie stąd pójdziesz? O kurczę. On naprawdę chce mnie przylutować. No, źle są do nas nastawieni. Nie wiedzą jeszcze, że ja z tej hołoty całej jestem jednym z najporządniejszych ludzi. Nie tyle co ja, co bardziej Marvin. Tu nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Cześć, Remi. Hej, Masz może jakieś zadanie? kim jesteś?
Jestem Remi i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem? Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę krytoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuję, bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za to mizerną zapłatę. Nikt ci nie każe na nas harować. Otóż każę. A teraz wynocha stąd z łaski swojej, bo zaczynasz mnie denerwować. Powtórz, bo nie dosłyszałem. Nie Muszę będę już się z nim iść. szarpał. Mądra decyzja. I teraz też mi napiszecie, że zły wybór? Bo mogłem questa dostać, a nie dostałem? O to chyba chodzi, co? W RPG-ach, żeby podejmować decyzje, które by się samemu podjęło, żeby móc się utożsamić z bohaterem. Które się wydają ok. Mi się wydaje ok. Synku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemałą. To Pomożesz prawda. no staremu? Rypie mnie w kościach, a i oczy już nie te. Jasne, że tak. Kim jesteś? Od razu widać, że jesteś tu nowy. Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepie nim jak starym krytoszczurem. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. Tak myślałem, że o młyn chodzi. Oczywiście, że Jak mu mogę pomogę. ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędziesz się tego cholerstwa, dostaniesz ode mnie parę monet. W porządku. Okej. Sprawdzę, co to takiego. Zuch, chłopak. No, a teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. Sama przyjemność. Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Tylko nie wiem, czy mnie coś tu nie zaatakuje, bo to możliwe, że jakiś szczur utknął albo coś. Widziałem takie akcje w filmach. I w serialach oczywiście, których oglądam dużo i których jestem fanem. A kamyki się tutaj podostawały. Ale to chyba może nie wystarczyć. 2 kamyczki, tak? Już chodzi. Pod wodą nic nie widzę. Coś tam chodzi, coś tam przerabia. Mogę się na to wspiąć? Może jeszcze coś tu dostrzeżemy? I chodzenie po dachach to jest coś, czego nie robiłem za bardzo w kronikach, poza jakimiś tam rzeczami, gdzie musiałem. Koło zostało oczyszczone. Kamienie blokowały łopatki. Wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Postaram się. Jak idzie Jak praca? idzie praca? Stary Will jakoś dycha. Ja zresztą też. Ale bywało lepiej, synku. Chodzi o powódź? I tak i nie. Od kiedy Sir Ramsay zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co krytoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Co sądzisz o Sir Ramseyu? Nic dobrego. To oczywiste, że jego matka lepiej rządziła Silbach. Lady Aldona była żelazną kobietą. Umiała dobrze gadać z miastowymi i stawać na swoim. No i wiedziała, czego nam trzeba. Jej syn z kolei jest zupełnym przeciwieństwem. To zwykły szlachetka lubiący polowania, obfite uczty i towarzystwo kobiet. Poza tym, co to za władca, który raz na rok odwiedza swoich poddanych? Z drugiej strony to kto tego nie lubi, polowania kobiet i gorzałki? Chyba każdy. Jest taki jak każdy inny. Wątpię, żeby sam Robar często odwiedzał Archolos. No i w tym problem. Ramsay jest taki jak wszyscy.
Jak tak dalej pójdzie, Silbach zostanie rozkradziony przez królewskich albo tę całą gildię kupiecką, a wtedy będą z nami robić, co im się żywnie podoba. Naprawdę boję się o przyszłość tej wioski. Ja też. Gdzie teraz przebywa Ser Ramsay? W przerwach między czyszczeniem butów królewskich namiestników i obżeraniem się pewnie jest gdzieś w bogatej dzielnicy w mieście. Aha, jeśli myślisz o rozmowie z nim, to możesz o tym zapomnieć. Dlaczego? Ramsay nie ma czasu dla kogoś takiego jak my. No i dlatego już go nie szanuję. Opowiedz mi o tym młynie. Pracuję w nim odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Niech Inos czuwa nad jej duszą. Od tamtej pory jest moim miejscem pracy i domem. Ostatnie podtopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albyn nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramsay, a ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Dlaczego Albyn nie chce inwestować w młyn? To Beliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu, gdy Ramsay ustanowił monopol na mielenie zboża, a flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, to gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. A co z gildią kupiecką? W czasie wojny z orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie, ale tak łatwo się nie damy. Dla nas, mieszkańców Silbach, wolność była zawsze najważniejszym darem. Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Bo ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi, dopiero gdy Ramsay odda mu Silbach za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy będzie jeszcze gorzej. Czyli poznaliśmy dużo postaci, które budują ten świat. Poznaliśmy Ramsaya, choć osobiście nie. Poznaliśmy Aldonę, czyli osobę, która wcześniej rządziła Silbach, a także Morrisa, który jest gubernatorem. Zastanawiam się, czy mogę tutaj wejść. I jakie będą konsekwencje, jeżeli coś stąd wyniosę. Interesuje mnie przede wszystkim jedzenie, ale nie widzę, żeby się podświetlywało. Podświetlywało? Nie tak się mówi. Nie widzę, żeby coś się tu podświetliło, w związku z czym nikt nie widzi, jak ja to kradnę. Mamy tutaj mąkę przede wszystkim. Rozsypaną. Nie jest to nic dziwnego w domu, gdzie jest młyn. Ale szkoda, że nie chcą go naprawić, ani odświeżyć. Jest to naprawdę ważny punkt całego Archolos. Nawet nie tylko Silbach. Jeżeli będę miał możliwość, Mógłbyś mi pomóc? przyłożę się do tego. Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Jasne. Świetnie! Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. O! Pokaż, co to za przepis. Zupa rybna z ziołami. Rozumiem. Składniki. Ryba, dowolne warzywo, rzeczny mirt. Właściwości przedmiotu. Wywar z całych ryb razem z głowami. Podstawa diety wielu rybaków. Odnowa punktów trafień 40, odnowa many 10, wartość 18. No to gotujemy, chyba nikt się nie obrazi za użycie kuchenki. Na jedną mnie na razie stać, jeżeli chodzi o te składniki. Za mało mam ingrediencji na razie. Czy zupa się udała? Tak. To daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Łatwy exp, ale najważniejsze co jest to, że mamy przepis na zupę. Zbieramy sobie tego rzecznego mirtu i oczywiście będziemy działać. Bo chyba tylko jego mi brakowało. Mamy tablicę ogłoszeń, na której questów jest kupa. Ale nie zaszkodzi przeczytać.
Pokaż ogłoszenia. Zapotrzebowanie Karden. Zbieramy i czytamy. Ok. Trener Stone, Keeper Marcus Folkart Paulus. Pokaż mapę wioski. Fajnie, że można mapy też tutaj sprawdzić. Nie muszę jej wcale kupować, żebym chciał coś odnaleźć. Tylko szkoda, że deszcz zaczyna padać. Kto mnie ogląda, ten wie, że nie przepadam za bardzo za deszczem, a w tym odcinku będzie dużo czytania. Albin oficjalnie potwierdził zaginięcie kolejnego farmera. Pomimo wielu poszlak wskazujących na podobny atak co w przypadku śmierci wartownika Hendrika, ani łowcy pracujący w wiosce, ani nikt z wartowników nie chce przyznać, że jest to sprawka zamieszkującej pobliskie lasy bestii. Wszystkim mieszkańcom wioski zaleca się pozostawanie w domach po zmroku. Pilne zamówienie na skóry i futra. Ze względu na nagłe, duże zamówienie łowca Karden zakupi poniższe skóry i futra w cenie zbliżonej do rynkowej. 14 skór wilka, 6 skór dzika, 16 skór szczura. Trofea można dostarczać pojedynczo i za każde zostanie natychmiastowo wypłacone złoto. Kardena spotkać można za dnia na ścieżce za wschodnią bramą Silbach, natomiast w godzinach wieczornych przebywa w obozie myśliwych przy bramie południowej. Okej. Kopalnia Gildii Kupieckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do pracy przy wydobyciu złota. Oferujemy dostęp do naszych złóż w prywatnej kopalni pomiędzy wioską Silbach a obozem pszczelarzy. Po uiszczeniu drobnej opłaty za wejście będziecie mogli wydobywać złoto tak długo, jak tylko zechcecie. Niezależnie od waszych umiejętności wydobycia, zawsze znajdziecie tu coś dla siebie. A gdy już wyjdziecie z kopalni, ledwo niosąc wszystkie błyszczące bryłki, nasz kowal z chęcią wymieni je dla was na najprawdziwsze złote monety, akceptowane na terenie całej Myrtany. Oczywiście chętnie wymienimy na miejscu także wszystkie pozostałe bryłki, które udało wam się znaleźć gdziekolwiek indziej na naszej pięknej wyspie. Do kopalni najłatwiej dotrzecie korzystając z usług naszych gońców. Za kilka monet bezpiecznie doprowadzą was na miejsce. Dziękuję bardzo. Na razie nie skorzystam. Zapotrzebowanie od Jill. Kucharka Jill, pracująca na dworze naszego wielmożnego Sir Ramseya, z chęcią wypróbuje wszystkie nowe potrawy, które mogłaby podać zarówno podczas wytwornych przyjęć, jak i codziennych obiadów. Próbki proponowanych dań należy przynosić do kuchni dworu w Silbach. Zgodnie z bezpośrednim rozkazem Sir Ramseya zabrania się przynoszenia jakichkolwiek potraw zawierających składniki mogące na stałe wpływać na zdrowie. Nie należy również przynosić większych ilości tej samej potrawy, każda pierwsza porcja zostanie jednak sowicie wynagrodzona. Okej. O tym wszystkim pisał mi Duxi. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do wszystkich mieszkańców wyspy Archolos, jeśli znalazłeś niewielkie szaro-niebieskie kamienie z wyrysowanymi znakami, to jak najszybciej dostarcz się do maga Laudusa w mieście Archolos. Kamienie te zwane są magicznymi runami i są wykorzystywane jedynie przez wyszkolonych magów. Dla osób niewtajemniczonych nie będą miały żadnego zastosowania ani wielkiej wartości, a magowie wody znajdą dla nich nowe i godne zastosowanie. Chwilkę, muszę się napić. Każdego obywatela, który dostarczy takowe przedmioty, nie ominie sowita nagroda, podpisano Morris, gubernator miasta Archolos. Od tego czytania zaschło mi już w gardle. Dlatego też musiałem przypić, a teraz przez tą ciemnicę muszę skorzystać z ostatniej pochodni. Oby tylko od tego deszczu mi nagle nie zniknęła. Czyli czytaliśmy tak naprawdę do wieczora. Zdarzyło mi się parę razy w przeszłości, na żywo, ale nie było tego dużo, dlatego mój zasób słów jest troszkę ograniczony. Może w przyszłości będzie lepszy. Póki co jest jak jest. Jest jak jest, tak jak napisał ostatnio mi po streamie Marek Zatoński. Czy tutaj ktoś jest jeszcze nowy, czy ja już byłem u tej Finji? Tak, u niej byłem. Szukamy dalej. Rzeźnik nie chce ze mną rozmawiać na razie. Jak wygląda złoto? 60 sztuk. Niewiele. Niewiele tak naprawdę. Czuję, że ta nocka chce mi popsuć plany mojej eksploracji, dlatego wiecie co zrobię? Wrócę sobie na górę, prześpię się i będziemy kontynuować. I tak w tym przejściu nie planuję ratować Jorna, bo planuję zrobić wszystkie dostępne misje poboczne jakie będą. To wymaga czasu,
i zaangażowania, w związku z czym, no, przykro mi, ale z góry wam mówię, że Jorn w tej serii również raczej sobie nie poradzi. Od Bastiana natomiast mam parę rzeczy do kupna, ale jeszcze nie teraz, bo jestem bidny. I będę musiał dosik pozbierać. Niech leży tutaj ta pochodnia. Ach, kurczę, tutaj Jorn śpi. Mam nadzieję, że nie zniknie do rana i że nic się nie zapali. Bo szkoda by było się słaniać po nocy, skoro jest możliwość się przespać. Ciekawe jak tam green screen. Czy dzisiaj znów walczę z ostrym cieniem mgły, czy nie jest tak źle? Sorry z góry, że ostatnio tak było, ale ciężko jest o godzinach takich porannych między 5 a myślę 9 ogarnąć wszystko tak, żeby mnie kluczowało dobrze. Jest tu jeszcze paru bohaterów, z którymi nie miałem okazji się przeciąć. I jestem tego świadom. I szkoda też... O, jest i druga tablica. Szkoda też, że nie porozmawiałem z tym gościem, który mnie to ostatnio zaczepił, ale mi się śpieszyło za Rupertem, który i tak, jak się okazało, później uciekł. Dismas. Pracowałeś w kopalni? w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj Dobrze jednak, wiedzieć. że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć ze skałą. Pokaż mi swoje towary. Tu ma rzeczy głównie związane z wydobyciem. Także na razie mi się to nie przyda. W ogóle wątpię, żeby te wydobywanie mi się jakoś bardzo przydawało. A punkty chętnie rozdam na coś innego. Severin dalej jest na mnie obrażony. A tutaj mamy totalny bajzel. ścierwo, które nie potrafi uszanować czyjejś własności. Spójrz, co narobiłeś. A co ja takiego zrobiłem? Jeszcze masz czelność pytać? Naniosłeś mi tyle błota do domu, że jak żyję, to czegoś takiego nie widziałem. Nada nosa. A ty mi to teraz posprzątasz, bo inaczej spiorę tę twoją buźkę na kwaśne jabłko. Przesadzasz trochę, ale dobra, niech ci będzie. Łap za szczotę i do roboty. Tylko nie marudź za długo. Nie będę się do niego sapać, tylko dlatego, że chcę właśnie pokazać wam, że nawet taki wybuchowy koleś jak ja może zacisnąć zęby i się nie dać sprowokować jakiemuś leszczynie. Aha, to pewnie szczotą, tak? Nie miotą, tylko szczotą. Spróbujemy. O, wszystko jasne. Miała być do czystości doprowadzona podłoga. No i jest, tylko ten dywan jeszcze bym mu przesunął. Dzięki temu nawiążemy jakoś przyjaźń. Co? Z tym ziomeczkiem? Robota wykonana. No i to rozumiem. W końcu jest z was jakiś pożytek. W zamian za to, że się postarałeś, masz tu kilka sztuk złota na zachętę. A teraz zjeżdżaj. No i widzicie, expik dodatkowy, hajsik dodatkowy. I po co było się stawiać? Lepiej być kulturalnym ziomeczkiem. Najwyżej się w tubkę dostanie. Remi siedzi dalej smutny. No niestety przegonił mnie, nie chciał ze mną podyskutować. Ja wcale nie będę się chłopakowi narzucał. Tutaj też już chyba byłem. A może nie, bo leży piła i mieszek. Redest polny. Zębate ziele, które się przyda do prędkości i do mikstur na pewno. To chyba koniec zwiedzania malowniczej wioski z Silbach. Dla mnie na razie. O kurczę. Tak się traci ostatnią pochodnię. W ten sposób. Dobra, ważne, że ta kamera mi się zmieniła na normalną. A może wy macie dla mnie jakieś zadanie, co? Co tu mamy? Piekarnię. Paola, nie masz jakiegoś questa dla mnie? Kolejna przybłęda. Pewnie zwabił cię tu zapach pysznego chleba, co? A skąd Jeśli wiedziałeś? nie zamierzasz niczego kupić,
to nawet nie zawracaj mi głowy. Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. Taki uśmiechnięty, chyba pewny z swoich słów, co? A może ty będziesz miał chociaż dla mnie jakieś zadanie, co? Torsten. Nie ma takiej rzeczy, której bym... Kowalstwo zielony, 5 Czas na- punktów, 150 sztuk złota. Kowalstwo chcę też rozwijać w tym gameplayu. Czy się uda? Zobaczymy. Nie widziałeś może barana? Właśnie na jednego patrzę. Niestety nie. Cholera, mój brus gdzieś zniknął i długo nie wraca. Mógłbyś się za nim rozejrzeć? Zaczynam się naprawdę niepokoić. Jak on wygląda? Jak owca, tylko ma rogi. Jedyne co go wyróżnia to ten ogromny apetyt. Brus zawsze tarzał się w śmieciach i zjadał wszystko, co wpadnie mu pod nos. Parę dni temu zjadł nawet klucz do mojego kufra. Czy warto zatem baranka przylutować? Mam nadzieję, że nie. O nie. Czyli jednak będzie spotkanie pierwszego stopnia z topielcem. To naprawdę nie jest dobry moment, żeby to zrobić. Właśnie z powrotem. Ognista pokrzywa. Co on tutaj mi dopisał? Płot jest zniszczony, ale nie widzę tu żadnych śladów barana. Powinienem o tym powiedzieć pasterzowi. Zdecydowanie powinieneś. Co z niego za pasterz, że nie zauważył rozwalonego płota? Hej! Masz uszkodzony płot. Nie miałeś oglądać płotu, a szukać mojego barana. A co jeśli twój baran zeskoczył na dół? Między topielce i inne potwory? Mój brus nie jest głupi. Poszedł pewnie w inną stronę. Na pewno. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? To twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, a przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsey dał mi prawo do zarządzania nią. Mogę zajrzeć do środka, o jaśnie królu? Nie zgadzam się. Nie wpuszczam do stodoły byle kogo. Mówię, On się naprawdę chce ze mną lać, tylko w obawie przez to, że ja wejdę niby do tej stodoły jego. Gdzie może być ta zaginiona owieczka? Jak niby poszła w inną stronę, to może tu gdzieś poszła, co? Ale ja tu wszystko weryfikowałem, chyba że dopiero po rozmowie z pasterzem ona się pojawia, co też by miało sens. Jak najbardziej. No pewnie, że tak. To nie owieczka, tak w ogóle tylko... Hej! Tylko baran. Baranie. Chodź ze mną. Cześć, owco. Ale nawiązanie do klasyka. Wiesz, maleńki? Nie sądziłem, że ten głupol pasterz naprawdę ma rację, że ona poszła w drugą stronę. Ale niech będzie. Skoczył na stół. Odblokuj się, kolego. Kolego brusiasty, proszę się odblokować. Ach, nie odblokuje się tak łatwo. No. O której wszyscy wiedzą. Nie wiem, czy można być tego pewny. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Już dawno nie zapisałem tak normalnie. Hej. A quicksave'om nie ufam, więc... A, niech mnie! Znalazłeś Brusa! Dziękuję ci. Chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Proszę, wypij za nasze zdrowie. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Otóż to. Bruce też mam nadzieję, że już się nie zgubi. Mogło się to dla niego źle skończyć. Jak tam questy? 3 prace alchemika. No tak, muszę ten gardek ukraść. Riordan na pewno.
Ciekawe jak wygląda koszt nauki dwuręki. Wydaje mi się, że za 15 punktów już się nauczę. Znaczy za 15 złota tej ilości punktów. Hej, Zapytajmy. zacznijmy. Do roboty. Wróć. Już nie mam punktów nauki, no tak. Okej. Powoli do przodu. Będzie okej, na pewno wszystko. Ciekawe jak to wygląda z tym gulaszem. Polecałeś mi Duxi, żebym go ukradł, ale czy mi się uda? Jak to wygląda tutaj? Czy ja muszę tu w nocy przyjść specjalnie? Jaja dla Bastiana. Ta porcja gulaszu. Nie znam się na otwieraniu zamków. Teraz jak ją minąć, żeby mnie nie zauważyła? Gdzie ona jest? A tam jest, dobra. To było całkiem proste. Szkoda mi ją okradać, ale czasem się trzeba jak chujec zachować, niestety. W brutalnym świecie. Hej, Mistrzu, tyle wystarczy? Oho, z pewnością. Dzięki, mały. Przepyszna. Marta to jednak złota kobieta jest. no jest. Ale to nie jest prosto z garnka. Nauka wymaga poświęceń. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Ha, zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt. Będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Dobrze, zobaczę co da się zrobić. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź Okej. i niech Adanos ci sprzyja. Trochę mnie przestraszył tymi bestiami. Zobaczymy. Już tu jest Riordan, więc będę mógł tego questa z nim zaraz rozpocząć kolejnego. Ale trochę się cykam, zobaczymy. O! Cząszcze! Naprawdę. Spodziewałem się szczurów albo czegoś gorszego. Jak pomyślałem, może faktycznie olbrzymie szczury to już coś potrafią. O i kolejny z kamieni, które możemy oczywiście wykorzystać, zanosząc go do tego maga w mieście, albo używać samemu. Dobra, wracam do Lokwara najpierw. Witaj, magu. Widzę, że wracasz cały i zdrowy. A więc zwycięstwo? Tak. Rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość prawda. tych żartów. Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia. No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę Podstawy alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawy alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Jak zjadłeś cały garnek, może moją magiczną moc zwiększyć. Ale przeczytajmy książkę, którą dostałem od tego mistrza. Podstawy alchemii. Koszt 10 punktów, 0 sztuk złota, zielony. Oczywiście, że tak, już się uczymy. I tak ją chcę rozwijać i tak. Walka może poczekać. Czym? Nie mam za to menzury. O, jeszcze się nie Hej. położyłeś? No, pohandlujmy. Teraz po crashu, jak wczytałem, to wydałem trochę więcej na te menzury, ale trudno. Niechcący kliknąłem Ctrl. Znaczy się Alt kliknąłem niechcący i tak wyszło, hehe. Co ja tu potrzebuję? Menzurka, rdest polny, roślina lecznicza.
4 sztuki, wszystko, proszę bardzo. Mikstury leczenia na razie muszą wystarczyć. A jeszcze zerknę, jak to wygląda ze stałymi miksturami. Pałę, tak? Nie mam tu jeszcze nic. Jego będę musiał się z czasem nauczyć. Jakoś to będzie. Ważne, że mikstury życia już się tworzą, chociaż te słabe to lepszy ryc niż nic. Kolejne zadania. Odnaleźć Rolfa. Sztuka pisania. Dobra. Porozmawiam sobie z Jordianem i rozkminimy razem sztukę pisania. To co to za praca? Przechodzisz prosto do rzeczy, co? Jeśli mam być szczery, to bardzo brakuje mi takiego podejścia w klasztorze. Dobrze, sprawa wygląda tak. Każdy z nowicjuszy podczas roku musi przepisać określoną liczbę zwojów. Zajęcie to jest niezwykle żmudne i nudne. Nie ma tu żadnego pola do eksperymentowania, tylko powolne przepisywanie wszystkich znaków i ikon. Jak już się mogłeś domyślić, wolałem poświęcić swój wolny czas na alchemię oraz badanie magii. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Teoretycznie muszę to zrobić sam, ale gdybyś mi pomógł tak, by nikt się nie dowiedział? Chyba wiem, do czego to zmierza. Pewnie spodziewałeś się po nowicjuszu więcej pokory i uczciwości, ale to nie do końca tak. Po prostu magowie wody spoglądają na wiele rzeczy zbyt staroświecko. Może i ich pobudki są dobre, ale siedząc w zamkniętym klasztorze i przepisując zwoje, nigdy nie pomożemy wszystkim potrzebującym. To jak? Pomożesz? Jasne, że tak. Dobrze, bierzmy się do roboty. Mam wszystko, czego potrzeba do przygotowania zwoju, ale jedyny stół odpowiedni dla tego zajęcia stoi w domu Lokwara. Ten stary zrzęda z pewnością nie omieszka poinformować moich przełożonych, że ktoś pomagał mi z zadaniem, więc musimy jakoś się upewnić, by nas nie przyłapał. Chcesz go wyciągnąć z domu? Od lat nie słyszałem, by wychodził dalej niż do karczmy Marty po gulasz, a nawet wtedy nie ma go tylko przez parę minut. My potrzebujemy całej nocy. Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. W międzyczasie opowiem ci co nieco o przepisywaniu zwojów. Trzymaj, to mój podręcznik. Podsumowując, do wytworzenia nowego zwoju potrzebujesz czystego pergaminu oraz gotowego zwoju, który chcesz docelowo wytworzyć. W zależności od tego, jak potężny czar zawiera, będziesz potrzebował sproszkowanej rudy albo jej czystych bryłek. Siadasz do stołu i przerysowujesz rudą wszystko z jednego zwoju na drugi. Dobra, Lokwar pewnie już śpi. Dla pewności stań w progu i użyj na nim tego czaru. Lepiej, żebyś się przy tym za bardzo do niego nie zbliżał, bo może cię usłyszeć. Sztuka pisania, moi drodzy. Okej, niech będzie sztuka pisania. Co za zwój? Ten. Nic nowego nie dostałem poza tym. A, jeszcze to nauka przepisywania zwojów magicznych. Nic nie potrafię z tego wyciągnąć. Wow. To znaczy, że muszę schrzanić te zadanie? Hej, ty! Użyć na nim zwoju snu. Okej. Próbujemy, może się uda na prędce. Bez zbliżania się do chaty, tak? On i tak śpi przecież. Nie śpi. Tam jest stół, siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Masz, te zwoje będą dobre na początek. Gdy zaczniesz odczuwać zmęczenie, daj znać, to się zamienimy. Przepisywanie zwojów czerpie z many osoby przepisującej i potrafi wycieńczyć. Okej. Lokwar, tylko nie budź się za szybko, przyjacielu. Mogę wybrać właściwości jeszcze, żeby zobaczyć, jak to działa. Zmęczyłem się chyba nadto. Hej, pokaż, co zdziałałeś.
Nie pomyliłeś się ani razu, imponujące. Masz do tego talent. To co, może zmiana? Ja teraz przepiszę kilka, a ty przypilnujesz Lokwara. Jasne. Rzeczywiście czuję się lekko wyssany z energii. Spokojnie, to krótkotrwały efekt. Zaraz poczujesz się lepiej. Weź ten zwój. Gdyby nasz kochany gospodarz zaczął się budzić, natychmiast rzuć czar, ale nie wcześniej. Okej. Błysnął kolejny. Ile mam punktów many? 5 i 5 potrzebuję. Ja pewnie za wcześnie trochę rzucę, ale zobaczymy. Lepiej, żebyś nie wstawał, maleńki. A, udało się. Dawaj, dawaj, przypisuj szybko, koleżko. Teraz mógłbym go pewnie okraść. Jedyny sposób, bo obaj są zajęci, jeden śpi. Ale fajny quest, naprawdę. Niewiele jest takich questów w Gothicu. Teraz chyba muszę poczekać przez chwilę, tak? Aż on to przepisze. A już mogę z nim pogadać, ty. okej. Lokwar prawie się obudził, ale wrócił do snu. Mamy dzisiaj naprawdę dużo szczęścia. Może spróbujesz przepisać jeszcze kilka zwojów, a ja popilnuję Lokwara. Spróbujemy czegoś trudniejszego, żebyś utrwalił sobie nowe umiejętności. Jasne, że tak. Proszę bardzo. Nowe umiejętności, fajnie. No do niczego się nie nadaje. Muszę o tym powiedzieć. Hej, Riordiusowi. nie udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Nie ma sprawy. Próbować zawsze warto. Gdybyś za pierwszym razem przepisał tak silny zwój, to bardzo bym się zdziwił. Gdy tam siedziałeś, przyjrzałem się dokładniej biblioteczce Lokwara. Pamiętasz te księgi, o których ci wspominałem? Właśnie znalazłem jedną z nich. Sądząc po jej stanie, pamięta jeszcze czasy, gdy Lokwar był nowicjuszem. Niestety nie zauważyłem nigdzie pozostałych tomów. Bez nich wiedza z tej na niewiele ci się przyda. Ale kto wie, może jakoś znajdziesz resztę. Często interesują się nim kolekcjonerzy, a czasami nawet sami magowie. Niewykluczone, że wiele z nich wciąż leży w zapomnieniu tam, gdzie dawniej uczono się magii. Jeśli Lokwar będzie pytał, to powiem, że sam ją pożyczyłem dla powtórzenia podstaw. To jak, chcesz ją? Oczywiście, że tak. Chętnie dowiem się co nieco o magii. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służyć. Ja Natomiast również. jeśli chodzi o obiecaną nagrodę za pomoc, weź te zwoje i trochę materiałów do stworzenia kolejnych. Tylko zanim zaczniesz je sporządzać bez nadzoru, przyjrzyj się dokładnie zawartości tego podręcznika. Możesz go zatrzymać, ja już go nie potrzebuję. Tymczasem wracam do przepisywania. Teraz powinienem się już wyrobić. Lepiej będzie, jeśli Lokwar cię tu nie zauważy, gdy się obudzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Dzięki, przyjacielu. Dzięki za księgę, za pomoc i za to, że umiliłeś ten odcinek przed samym jego końcem. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, a już niebawem pojawi się kolejny. A dziś będzie to już wszystko, także klasycznie. Trzymajcie się. Cześć.